Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Działania serowarskie to rozpoczyna się rano, a nie wieczorem, bo by trzeba było robić przez część, a nieraz i całą noc. Takiego sera raczej w sklepie nie kupicie. Ja przynajmniej się nie spotkałem, ale możecie sobie zrobić i to wcale nie jest trudne. Pokrótce, co ja tutaj mam. To jest mleko gospodarskie, 25 litrów. Tutaj warnik 30 litrów, w nim garnek 25 litrów, czy 24, już nie pamiętam, i płaszcz wodny pomiędzy nimi, czyli bezpieczny układ, w którym się nic nie przypali. Z mleka zrobię ser. Do tego sera dodam parę składników i tutaj je mam. Papryczka jedna, papryczka druga i drobniutki szczypiorek. Wszystko pokażę w międzyczasie. Tylko teraz z technikali jeszcze. Jakiś termometr do kontroli temperatury mleka. W moim przypadku też termometr do kontroli temperatury wody w płaszczu wodnym. Jakiś zaczep do tego termometru, w którym będę mleko kontrolował. Coś mi tu przeszkadza, bo w kuchni się inne rzeczy dzieją. Już wróciłem. A co się dzieje? Chlebek rośnie. Chlebek rośnie i trzeba było sprawdzić, czy to akurat już to. Ale nie, jeszcze mu trochę pozwolę, jeszcze jest czas. Co ważne, ja używam mleka gospodarskiego. W mleku gospodarskim są naturalne, pochodzące od zwierzęcia bakterie. I wykorzystam je. Co oznacza, że nie będę dodawał żadnych bakterii z zewnątrz. Ale już to wspominałem nieraz, oznacza to również, że istnieje pewne ryzyko, że są tam też takie bakterie, których bym nie chciał. Ale w związku z tym, że ten ser jest raczej na bieżąco do spożycia, szybki do zrobienia i do szybkiego spożycia, ja się tym nie przejmuję. Niemniej, nie każdy ma dostęp... O, jeszcze jedno, nie będę tego mleka w ogóle pasteryzował, tak? Nie każdy ma dostęp do mleka gospodarskiego i jeżeli udacie się do sklepu po to, żeby kupić mleko tak zwane świeże, opisane jako świeże, czyli pasteryzowane w niskiej temperaturze, to do tego mleka powinniście dodać bakterie. Dowolne bakterie mezofilne się sprawdzą. Nie trzeba tutaj jakichś szczególnych wymyślać. Jeżeli bakterie są mezofilne, będzie ok. Czyli pracujące w temperaturze tam w okolicach 32 stopni, bo tak to będzie. Zresztą w procesie pokażę, co ja to będę teraz za dużo wyjaśniał. Mleko pasteryzowane też jest zubożone pod względem związków wapiennych, dlatego należy dodać do mleka chlorek wapnia. I nie jest to dodatek konieczny. Jeżeli ktoś bardzo chce, może nie dodawać. Musi się tylko pogodzić z tym, że wydajność będzie miał trochę mniejszą. I teraz tak. W przypadku bakterii czy chlorku 1 gramu na 10 litrów mleka. Ja to robię z takiej ilości, no to pewnie jakieś 23 litry mi do tego garka wejdzie, ale oczywiście możecie to zrobić z 5, z 10, no nie musicie w takich dużych ilościach, ten ser daje się zmieniać na mniejsze rozmiary. Ja robię duży, bo taki duży akurat potrzebuję i taką mam fantazję, a kto domowemu serowarowi zabroni. Dosyć gadania. Wszystko po kolei dokładnie w narracji opowiem. Teraz tylko wymieszam mleko, wlewam do gara i rozpoczynam podgrzewanie do 32 stopni. Nie pasteryzuję. Trochę mleka zostaje w beczce, około 2 litry. Instaluję termometry i rozpoczynam grzanie. Temperatury jakie mam teraz. Płaszcz wodny, mleko. Gdy się mleko podgrzewa, rozpuszczam 1 gram suchej podpuszczki w niewielkiej ilości ostudzonej przygotowanej wody.
Uwagi! Masz mleko pasteryzowane? Dodaj bakterie mezofilne i chlorek wapnia. Wymieszaj i zostaw na 30 minut. Ja od razu dodaję rozpuszczoną podpuszczkę. Mieszam przez 30 sekund i zatrzymuję ruch mleka. Zostawiam na 30 minut, utrzymując temperaturę. Termometr z mleka wyjmuję. I przykrywam je. Od tej chwili robi się ser w garze. Teraz pokroję drobno papryki i szczypiorek. Ilości wedle uznania. Po pół godzinie sprawdzam jakość skrzepu. Jest mocny. Super. Zaczynam kroić. W jednym kierunku, potem prostopadle, a potem w kilku kierunkach na skos. Na koniec łyżką cycakową wydobywam większe kawałki, które też trzeba rozdrobnić. Zostawiam na 10 minut, żeby pokrojony skrzep się wzmocnił. Na drugim etapie rozdrabniam bardziej, używając kuchennej drucianej miotełki. Sprawdza się, jeżeli ziarno nie musi być bardzo drobne. Mnie interesuje rozmiar od ziarna fasoli do ziarna grochu. Kolejny etap – suszenie ziarna. Podgrzewam bardzo powoli zawartość garnka do 37 stopni Celsjusza w tempie 1 stopień na 3 minuty. Cały czas lekko mieszam. Gdy osiągnę cel, zakrywam garnek i zostawiam na 10 minut. Wybieranie serwatki. Pierwsza porcja dla mnie. Pycha. Ziarno serowe opadło na dno, ale i tak lepiej jest włożyć sito i wybierać z niego, by przypadkiem nie porywać serowego ziarna razem z serwatką. Potrzebuję więcej miejsca na serwatkę. Pod koniec zbieram narzędzie do wybierania serwatki. Wyjmuję serową masę i przekładam do sita. Serwatka wraz z resztką mleka wraca do gara. Będzie z tego ricotta. Masę serową przekładam do miski, bo używane sito jest także foremką serowarską. Kruszę serową masę. Dodaję sól, około 1 łyżki na kilogram sera.
Dodaję też trochę pieprzu, wedle uznania. I mieszam. Ser wciąż oddaje serwatkę, która trochę soli zabierze. Teraz więc powinien być wyraźnie słony. Zaczynam formować ser. Jego górna połowa ma być bez dodatków, więc do foremki wkładam 1/3 samego sera. To co zostało podzielę na 3 podobne części. Do każdej dodam inny dodatek. Ilość dodatku, grubość warstwy oraz same dodatki można modyfikować. Nie bójcie się i popuśćcie wodze fantazji. Na koniec trochę dłonią dociskam. Przykrywam talerzem, wycieram formę i przykrywam czystą ściereczką. Tak chroniony ser zostawiam w temperaturze pokojowej do wieczora, a potem przyniosę do lodówki. W zbiorniku pod foremką zbierać się będzie serwatka. Jak będzie dużo, odlać. A tu już zrobiona ricotta, która powstała z serwatki i resztek mleka. Całkiem sporo mam tego bardzo pysznego produktu odpadowego. Tak to wygląda. Pachnie naprawdę zacnie. Trzeba byłoby teraz też ocenić, ile tego jest. No jest to oczywiście dodatek też składników innych, takich jak papryka i szczypiorek. No ale to jakoś tam trzeba sobie odliczyć, a założyć, ile to będzie produktu gotowego razem z dodatkami. Najpierw z naczyniami sobie to zważę, a potem masę naczyń odejmę. W tej chwili mam 2,8 kg, no ale to oczywiście razem z naczynkami. A i tu jeszcze jest jakiś płyn. Też to policzymy, dobra. Delikatnie to obrócić. O, odchodzi. Proszę bardzo. Dobrze, to teraz 300 gramów trzeba odjąć, czyli 2,5 kg produktu gotowego wyszło. I tak jak mówiłem, nie mogę się powstrzymać przed skubaniem, bo pachnie naprawdę świetnie. Szczypiorek był bardzo aromatyczny. Papryka ładnie pachniała, bo świeżutka. I jeszcze sam ser, który do tej pory nabrał takiej lekkiej kwasowości. Właśnie po wpakowaniu w formę przez cały dzień do późnych godzin wieczornych, wręcz nocnych, stał w temperaturze pokojowej
i się osadzał, a potem przyniosłem go do chłodni i dobę spędził w temperaturze około 10 stopni. W tej chwili jest gotowy do podania na stół. To nie wszystko, bo tu jeszcze mam drugą część, ale najpierw trzeba zajrzeć do tego do środka i spróbować, bo wielką ochotę już mam. Ustawię tylko dobrze, żeby było widać. O. Tu. O. Jeszcze kawałeczek. Odwlekam. Tadam. Jeszcze za mało tu dodatku dałem, ale widać. Żółta papryczka, szczypiorek i czerwona papryka na dole. Tutaj to lepiej widać. Więcej. Najpierw to górna część bez żadnych dodatków. Niam. Bardzo fajne. Świetna jest ta delikatna kwaskowość. Skrzypi lekko w ząbkach. Niam. Jest. Bardzo wyraźnie wyczuwacie. Szczypiorek się świetnie odbija. Smak papryki też. I chrupią te warzywka w zębach teraz. Piękna sprawa. Delikatnie słone. Bardzo delikatnie. Można dodać więcej. Należy pamiętać, że jak się soli ser w ten sposób, jak ja to zrobiłem, to ta sól wyciąga jeszcze serwatkę. I też na początkowym etapie tej serwatki dość sporo się zbierało, a razem z tą serwatką wypływa sól. Więc to, co ja dałem, łyżka na tą ilość, to powiedzmy, że jest to ilość minimalna. Jak ktoś chce, żeby ten smak soli był mocniejszy, to myślę, że nawet do 2 łyżek stołowych dodać można, ale więcej już nie. Teraz jest delikatnie słony i według mnie idealnie pasuje to do tych warzywek, które są w środku. Nie tłumi ich smaku. Ale jak ktoś mówi, woli bardziej słone, to można dać więcej. Nic nie zaszkodzi, jak ktoś chce, może to posolić też i na tym etapie. Wierzch można posypać na przykład teraz tłuczonym pieprzem. I to jest gotowe, wspaniałe serowarskie danie do podania na stół, na taki właśnie wieczór, gdzie ten ser będzie stanowił przekąskę. I taki jest jego cel. Jeszcze kawałeczek. Tu lepiej to widać. Świetnie smakuje. Bardzo zachęcam do wykonania tego typu sera. Dodatki możecie sobie kombinować inne. Pamiętajcie, że to są dodatki świeże. Ten ser nie powinien długo czekać na konsumpcję. Pewnie słychać, jak skrzypi, bo mikrofon to mam blisko, a na zębach słyszę. Bardzo chrzęści, tak lekko pod ząbkami. Ostatni kęs i zaraz idziemy dalej. Myślę, że moi goście dzisiaj tym zaskoczę. I jak się do tego jeszcze poda taki naprawdę świeżutki domowy chlebek. Nie po to, żeby to kłaść na kanapki, tylko właśnie po to, żeby
był w kosteczkę pokrojony, że można było sięgać po jedno, sięgać po drugie. Jeszcze jakieś dobre winko. Rewelacja. Będzie rewelacja. No dobra. Zaraz jeszcze wyjmę ten drugi. Nie jest tematem filmu, jest to produkt odpadowy, gratisowy można powiedzieć. Tutaj mam 1,4 kg razem z dodatkami, a zaraz zobaczymy, ile to będzie samego sera. Mniam. Tam było trochę ponad, tu jest 120 gramów, czyli 1,3 kg. 2,5 i 1,3, to jakby nie patrzeć, to jest 3,8 kg produktów serowarskich różnych z 25 litrów mleka. Dobre mleko ma mój dostawca. To jest oczywiście ricotta, ale taka trochę oszukana, bo zostało mi tam 25 było, do tego garka weszło około 23, więc te 2 litry mleka dolałem do serwatki. No i z tego razem zrobiłem ricottę, więc jest ona trochę wzbogacona, ale niewielką w sumie ilością mleka. Tego sera nie solimy. Oczywiście nie ma zakazu, żeby go teraz przyprawiać na słono czy na pikantnie, ale on jest słodki. Ricotta jest słodka. Może słodkawa, lepsze powiedzenie. Nie jest to temat tego filmu. Ricottę chyba razem z włoską kaciotą kiedyś robiłem. Tu będzie link. Zobaczcie sobie. Jest to serek znakomity do różnych dań deserowych. Moja pani wspaniałe bułeczki z ricottą robi. Do pierożków, tym podobnych rzeczy wspaniały dodatek. No i oczywiście do jedzenia. Uwielbiam ricottę, czy z jakimiś owocami, czy z jogurtem. Fajnie to pasuje. Kwaskowy lekko jogurt i słodkawy lekko ser. To się fajnie miesza do świeżego chlebka. No oczywiście super, naprawdę genialny. Pokroić to w kostkę taką i polać delikatną stróżką miodu. Coś pięknego. Wspaniały deserek, słodki. Nie przesadzaj z tym miodem, ale połączenie tych dwóch smaków jest zarąbiste. Zachęcam do domowego serowarstwa. Zapraszam serdecznie na następne odcinki. Jak się podobało, to oczywiście poproszę o łapkę w górę i o subskrypcję. Polecajcie innych, zachęcajcie innych do serowarstwa domowego. Sami, jeżeli nie wiecie, czy warto się za to zabrać, to proszę bardzo, to bardzo szybki, bardzo mało czasu trzeba poświęcić, żeby wykonać taki ser. I oczywiście nie trzeba od razu robić z takiej ilości mleka jak ja. A jest to coś naprawdę pysznego i swojego domowego. Zapraszam jeszcze raz na kolejne odcinki. Na razie. Hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki
i literatura dla pasjonatów. Zapraszam